Dzień dobry. Jesteśmy po dwóch kolejnych premierach. Zacznijmy od tej mniej ekscytującej, a mianowicie od premiery Williamsa FW46, a właściwie no niestety z samego malowania Williamsa FW46. To jest taka owca w wilczej skórze trochę. E, Jest to przebrany po prostu FW45 w nowym malowaniu z nowymi sponsorami. Oczywiście jest to ogromna okazja do celebracji przez zespół, ale no niestety nie dostaliśmy żadnych smaczków technicznych, choć w porównaniu z chociażby z malowaniem McLarena, czy nawet, a właściwie w szczególności Zaubera, czy Kick F1, Zauber, whatever, możemy zauważyć, że Williams ma jednak zdecydowanie więcej tej farby na bolidzie. I tak przez chwilę się zastanawiałem, oczywiście patrząc na ten FW45, czy to nie jest przypadkiem tak, że zaprezentowali to malowanie z większą ilością farby, a później na prawdziwym bolidzie zobaczymy tego malowania zdecydowanie mniej, bo oczywiście mieliśmy taką sytuację w Williamsie w sezonie 2022, gdzie FW44 w pewnym momencie inżynierowie pytali szefostwa zespołu, czy mogliby całkowicie pozbyć się malowania z bolidu, bo mieli tak duże problemy z wagą pojazdu. W poprzednim sezonie oczywiście widać było, że wykonali bardzo dużą pracę w tym zakresie, w zakresie znalezienia i oszczędzenia tej masy na bolidzie, bo przede wszystkim jest to, może powiedzmy, że nie jest to do końca darmowy zysk czasowy, ale jest to zysk czasowy, który no, przykłada się na kolejne dziesiątki czy setki sekundy na torze. Oczywiście oszczędzając tą masę, jesteśmy w stanie lepiej dopasować no, rozkład masy na bolidzie. Bo jak pamiętamy, w regulaminie technicznym jest to dość restrykcyjnie określone. Tutaj za chwilkę wrzucę screen z regulaminu technicznego. Natomiast jest to też oczywiście taka zaleta dla działu marketingowego, bo mogą lepiej wyeksponować sponsorów, czy nowych sponsorów w tym wypadku Komatsu. Oczywiście nie jest to Ayo Komatsu z Hansa, tylko jest to firma Komatsu. Już widziałem sporo żartów na ten temat na Twitterze, bardzo mnie śmieszyły. Jeśli chodzi o sam wstęp do prezentacji, tam pojawiły się oczywiście urywki z prac nad bolidem. Nie wiadomo, czy to są urywki z prac nad FW46, czy może coś starszego. Podejrzewałbym, że jest to coś starszego, ale zobaczyliśmy jeden bardzo ciekawy urywek, a mianowicie całkowicie inną kierownicę Williamsa, bo jak pamiętamy, z zeszłego sezonu i z wielu poprzednich lat, Williams kierownicę ma z takim charakterystycznym wgłębieniem, wycięciem. Nie mają wyświetlacza na samej kierownicy, natomiast ten wyświetlacz jest zamontowany do monokoku, więc jak kierowca skręca kierownicę, to ten wyświetlacz oczywiście pozostaje w tej samej pozycji. Przez wiele lat twierdzili, że to poprawia reakcję kierownicy ze względu na to, że kierownica ma mniejszą masę. To jest prawda. Ale czy jest to tak wygodne rozwiązanie, porównując z tym rozwiązaniem z wyświetlaczem na kierownicy? No, można z tym dyskutować. To prawdopodobnie byłoby pod dyskusję z kierowcami, co im bardziej odpowiada. Więc to jest właściwie jedyny taki smaczek, który udało się wyłapać z tej prezentacji. I cóż, czekamy na prawdziwego FW46. Dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie i widzimy się już wkrótce.